Cześć, witam Was Energik w kolejnym odcinku To było grane i dzisiaj gra Tomb Raider 2. Chociaż ja będę mówił Tomb Raider, bo tak się przyzwyczaiłem przez lata. Tradycyjnie grę kończyłem oczywiście w Sylwestra. Jak już powiedziałem w jednym z filmików, będę grał w grę, także musiałem skończyć ją właśnie w tym okresie, żeby przypomnieć sobie stare dobre czasy. Po ogromnym sukcesie pierwszej części Tomb Raidera twórcy wiedzieli dokładnie, że mają kurę znoszącą złote jajka, bądź mówiąc brzydziej, mega dojną krowę z wielkimi buforami swoją drogą. Więc cokolwiek by nie wydali, to i tak by się sprzedało. To jest trochę tak jak na rynku muzycznym. Istnieje takie przekonanie, że jeżeli wydasz płytę muzyczną, która sprzeda się w ogromnej ilości egzemplarzy, jeżeli zaraz wydasz drugą płytę, jakąkolwiek, cokolwiek nagrasz, to już do końca życia nie będziesz musiał pracować. I wydaje mi się, że podobnym trybem myślenia poszli twórcy Tomb Raidera 2. Gracze byli strasznie nagrzani na drugą część Tomb Raidera. Ta gra była bardzo wyczekiwana. Kolejna z przygód Lary. Tak jak mówię, mogli wydać cokolwiek, a i tak by się to ludziom spodobało. No i powstał Tomb Raider 2. Wtedy byłem zachwycony. Dzisiaj z perspektywy czasu patrząc, porównując dwie pierwsze części, widzę jakimi leniwcami byli twórcy Tomb Raidera i mówię oczywiście tutaj o core design. Oczywiście wprowadzono parę nowości. Tomb Raider ponownie korzysta z tego samego silnika co część pierwsza i ten silnik będzie aż wykorzystywany chyba do Tomb Raidera 5. Przy piątej części to już będzie pośmiewisko. Ludzie będą mówili, że wszystko idzie do przodu, ale silnik Tomb Raidera zawsze pozostaje ten sam. I to jest prawda. Tutaj jeszcze nie było to tak bardzo odczuwalne. Dwójka Tomb Raidera pojawiła się w 1996 roku. Od razu miała wsparcie akceleratorów 3D Fix. Przy pierwszej części trzeba było mieć patcha. I wprowadzała parę kosmetycznych zmian, chociaż tak jak mówię, w 1996 roku, gdy gra wychodziła, gracze byli tak niesamowicie nagrzani, sam byłem też tak nagrzany na Tomb Raidera, że dla mnie to było w ogóle wow, Tomb Raider 2, w ogóle czacha dymi, nie? Ale dzisiaj z perspektywy czasu patrząc widzę, jak niewiele różniły, jak bardzo różnice pomiędzy pierwszą a drugą częścią były kosmetyczne i tak naprawdę druga część Tomb Raidera może być jako mission pack do części pierwszej. Ponownie wcielamy się w Larę Croft, tym razem sprawa dotyczy sztyletu Xian, który wykorzystał chiński imperator do walki. Był to sztylet, który sobie wbijał w serce i wtedy on zamieniał się w smoka. Sztylet gdzieś leży pod chińskim murem i Lara postanawia go znaleźć. I tutaj pierwsza rzecz, która różniła się od części pierwszej. Przeogromne plansze z otwartymi terenami. W Tomb Raider 1 bardzo rzadko się zdarzały tego typu rozwiązania. Tutaj faktycznie te plansze są naprawdę bardzo rozległe, kolejne poziomy są niesamowicie rozległe, często pokazujące masę terenu i to według mnie wypadło dobrze, bo nagle odpalasz i masz wow, pierwsza misja na chińskim murze, pierwsza plansza na chińskim murze i mówisz wow, jakie to jest ogromne, jakie to jest duże. Druga rzecz, która została dodana i którą myślę, że większość graczy od razu zauważyło, to warkocz. W pierwszej części w cutscenkach Lara miała warkocz, natomiast w grze warkocz został usunięty. Z tego co słyszałem, na tamte czasy twórcy zrezygnowali z warkocza, ponieważ systemy były za słabe, żeby obsłużyć jego dynamiczny ruch. Tutaj warkocz się pojawił, oczywiście on się składa tam z paru sześcianików ułożonych jeden pod drugim, ale faktycznie on rusza się powiedzmy zgodnie z fizyką. I to jest też taki niuans, którego wcześniej nie pokazano. Oczywiście Lara ma większe cycki niż w części pierwszej. Te cycki będą się powiększały aż do któregoś momentu, kiedy już będą tak absurdalnie duże, że potem będą je zmniejszać. Ale cycki muszą być. Dodano kolejną fajną możliwość poruszania się pojazdami. Szczególnie fajnie to wypadło w mojej opinii w etapie Wenecja, gdzie mamy ponownie, tak jak mówiłem, otwarte przestrzenie, kanały i możemy po tych kanałach poruszać się motorówką. I to jest też jeden z tych właśnie elementów, który w mojej opinii bardzo fajnie wypadł, czyli poruszanie się motorówką. Później będziemy mieli możliwość na przykład poruszania się jeszcze skuterem śnieżnym.
Kolejna rzecz, która poszła do przodu, to eliminacja wrogów. W pierwszej części głównie naszymi przeciwnikami były zwierzęta. Od czasu do czasu pojawiał się jakiś boss, który był postacią ludzką. Natomiast tutaj zrezygnowano ze zwierząt, znaczy zwierzęta są też, ale jest ich mniej, a więcej jest przeciwników ludzkich, czyli na przykład jakichś zbirów z karabinami, z pistoletami. I tutaj też wiąże się jeden spory problem z całą mechaniką gry, czy też z przemyśleniem poziomów, o którym zaraz powiem. Także tutaj dodano więcej przeciwników ludzkich. Czy to dobrze, czy to źle? Szczerze mówiąc może być ok, chociaż często jest tak, że Lara otwiera jakiś starożytny grobowiec zamknięty od tysięcy lat, a tam w środku czekają już uzbrojone bandziory z pistoletami. No jak tam się dostali, nie wiadomo, teleportowali się chyba. To co też, wracając jeszcze do fabuły, w Tomb Raider 2 wydaje mi się, że fabuła jest troszkę bardziej spójna niż w części pierwszej. Grając w część pierwszą miałem wrażenie, że często te poziomy są na siłę doklejone do siebie. Mamy jakiś poziom, który nie do końca jakby się łączy z poprzednim. Natomiast tutaj każdy poziom jest jakby logiczną konsekwencją poprzedniego i to jest w mojej opinii też dobre, że no, ta fabuła jest taka bardziej spójna, bardziej łatwiej za nią nadążyć niż chociażby w części pierwszej. Z takich kolejnych kosmetycznych zmian to dodano dynamiczne oświetlenie. Wcześniej to oświetlenie nie było dynamiczne, teraz dodano dynamiczne oświetlenie i najlepiej to widać w momencie, gdy Lara ma nowy gadżet, mianowicie flary. Są poziomy, które są bardzo ciemne i gdzie trzeba rozświetlać sobie rejony zaciemnione flarą i teraz widać, że właśnie w tym miejscu występuje to dynamiczne oświetlenie, gdzie Lara podpala flarę i rozświetla wokół siebie pewien taki obszar i to też muszę przyznać, że wypadło dosyć fajnie. Fajnym pomysłem w ogóle było dodanie tej flary. Oczywiście Lara zyskała nowe ruchy, między innymi ma możliwość teraz wchodzenia po drabinach, wcześniej tego nie było. Zastanawiam się, czy jeszcze coś nowego się pojawiło. Jeszcze jedna rzecz, o której nie wspomniałem, ale może mi się to przypomni z czasem. Aha, już wiem. No i Lara wreszcie zmienia swoje wdzianka. Wcześniej występowała właściwie cały czas w jednym wdzianku. Tutaj mamy Larę w klasycznym body, tym niebieskim i brązowych gaciach. To wam powiem jeszcze, miałem w liceum koleżankę, w klasie, która się ubierała jak Lara. Właśnie nosiła takie body i nosiła takie krótkie spodnie. Nie wiem, czy ona wiedziała, czy nie. Może wiedziała, ale nie wiem. Nawet była podobna trochę do Lary. Znaczy, może nie tutaj, gdzie są te klatowory, a tak bardziej od pasa w dół wyglądała trochę jak Lara. Dodano, no i wybiłem się teraz z rytmu, co dodano, aha, no o tych nowych ubrankach, tak, Lary. Fajne jest też to, że pojawia się poziom podwodny, to było fajnym wprowadzeniem takiego oddechu, chociaż tak jak mówię, ja nigdy nie lubiłem w Tomb Raiderze tych poziomów, gdzie się pływało, bo ja mam taką lekką hydrofobię i zawsze mnie to jakoś tak negatywnie nastawiało, ale tutaj wypadło to fajnie, chociaż i tak jak w tamtym czasie grałem, to odczuwałem lekki wstręt do tych poziomów, ale dzisiaj grając już trochę wyrosłem może z tej hydrofobii, nadal muszę przyznać, że to całkiem nieźle wyszło i wprowadzało ponownie jakby takie odświeżenie, taki oddech. Podoba mi się też to, że poziomy nie są takie jak w części pierwszej zamknięte, trochę takie sterylne, szczególnie na przykład świątynia Posejdona była takim poziomem, takim no nieciekawym mocno pod kątem graficznym. Tutaj oczywiście starano się to jak najbardziej zróżnicować, więc mamy i Wenecję, i mamy poziomy zimowe, i mamy mur chiński, także no, to zróżnicowanie jest spore i wypadło to zdecydowanie na plus. Sam gameplay oczywiście to jest dokładnie to samo, co w Tomb Raiderze 1. No, za wiele tutaj nie zmieniono. Dokładnie te same ruchy, dokładnie ten sam model postaci, nowe cutscenki. Tak jak mówię, gra powinna być mission packiem do pierwszego Tomb Raidera, a wyszła jako pełnoprawna część, ale tak jak mówiłem wcześniej, gracze byli tak niesamowicie nagrzani na drugą część, że cokolwiek by nie wyszło, to i tak by to łyknęli. Ja, będąc po prostu wielkim fanem Lary, to też łyknąłem to bez popity po prostu tego Tomb Raidera. Kolejna rzecz, która rzuca się w oczy, to wysoki poziom trudności i no naprawdę gra jest trudna, słuchajcie. W tamtym czasie byłem przyzwyczajony do takiego poziomu trudności.
w 96 roku, ale dzisiaj już rozbestwiony i rozleniwiony tymi wszystkimi najnowszymi grami, które no nie są za bardzo trudne, Tomb Raider miejscami wydawał mi się koszmarną przeprawą przez mękę, bo niektóre poziomy są naprawdę trudne. Chciałbym zobaczyć takiego młodszego gracza, na przykład wychowanego na Battlefieldzie, Call of Duty, jak próbuje przejść Tomb Raidera, to musiało być naprawdę niezłe. Zwłaszcza, że no, gra jest dosyć trudna. Samo zamknięcie tej gry zajęło mi około 20 godzin, przy czym grałem bez opisu, co z tego co czytałem w komentarzach pod moim wpisem na Facebooku jest całkiem niezłym czasem, bo tam niektórzy pisali, że niektóre poziomy zajęły im wiele dni na przejście, ale to faktycznie ta gra jest tak trudna i te poziomy są tak rozbudowane, że no ja się nie dziwię, że niektóre z poziomów wymagają dłuższego czasu, żeby go oczywiście skończyć. No widać, że te poziomy są wiele bardziej rozległe niż w części pierwszej. Sorki, zawiesiłem się, bo coś tutaj myślałem, że zobaczyłem na pudełku, ale nie, myślałem, że coś innego niż się spodziewałem. Czy dobrze mi się grało w Tomb Raidera? Muszę przyznać, że było ok. Na samym początku muszę przyznać, że strasznie mnie wciągnął. Na samym początku mnie strasznie wciągnął. Ale już przy tak połowie odczuwałem znużenie. Już było za dużo tego. Gra trochę dzisiaj męczy taką siermiężną oprawą graficzną. Ja wiem, że powiedzmy sobie szczerze, że często nie powinno się zwracać uwagi na grafikę, a bardziej na fabułę, ale Tomb Raider jest grą, gdzie fabuła jest gdzieś z boku, a tutaj no cały czas mamy przed oczami tą grafikę i ta grafika jest zaczyna być siermiężna i zaczyna męczyć. I powiedzmy sobie szczerze, no gra jest niesamowicie długa, trudna i to powiedzmy sobie szczerze, no zaczyna wpływać na człowieka jak gra, tak? Że te poziomy jednak zaczynają po jakimś czasie troszkę denerwować. No dobra, zobaczmy co jest w pudełku. Tomb Raider oczywiście pudełko ładne, lakierowane. Mamy Larę z wielkimi klatoworami, oczywiście na pierwszym miejscu. W środku skromnie. Tomb Raider nigdy jakoś nie był specjalnie rozbudowaną, nie miał jakichś specjalnie rozbudowanych zawartości. Mamy tylko grę. Tu jest ciekawostka, bo gra jest w tak zwanym fatboxie. Nie wiem dlaczego. Czyli w takim pudełku, w którym były zazwyczaj wydawane gry na przykład na 4 płytach, czyli w takim podwójnym pudełku. Dziwna sprawa w ogóle, bo tak naprawdę to pudełko ma miejsce na drugą płytę, ale ono było puste, tak? Mamy tylko jedną płytę i oczywiście manual do naszej gry. Manual, zobaczmy, no zawiera parę fajnych grafik. Ja wtedy byłem maniakiem pobierania takich właśnie renderów, Lary. Miałem tego całą masę, słuchajcie, sobie to trzymałem na dysku. No byłem fanem byłem ogromnym postaci i interesowałem się tym niesamowicie, także jak mówię, ja też w tamtym czasie byłem troszkę bezkrytycznie podchodziłem do Tomb Raidera. Jak to Tomb Raider zły, no to Tomb Raider to musi być dobry przecież, nie? I też to jest taka troszkę w tamtym czasie, myślę, że inaczej bym zrecenzował Tomb Raidera niż dzisiaj, ale dzisiaj patrząc z perspektywy czasu i grając niedawno w część pierwszą, widzę jak niewiele te gry się różniły między sobą, jak podobne one są do siebie. Natomiast, no tak jak mówię, wydaje mi się, że twórcy za bardzo się nie wysilali przy tworzeniu drugiej części i za bardzo nie będą się wysilali przy tworzeniu trzeciej, czwartej i piątej części. I dopiero po piątej części, kiedy już opinia publiczna graczy stwierdzi, że to już po prostu jest żenada, że to wychodzi cały czas na tym samym engine'ie, wypuszczą najgorszego Tomb Raidera w historii, czyli Angel of Darkness, który będzie po prostu takim gniotem. Chociaż ja muszę przyznać, że skończyłem, wszystkie Tomb Raidery skończyłem, oprócz oczywiście tego na Xbox One. Ja nie wspominam jakoś tego Angel of Darkness negatywnie, ale wiem, że wielu graczom się nie spodobało. Może dlatego, że był na nowym engine'ie, a nie był na tym klasycznym, tym engine'ie po prostu hardkorowym. Ale fakt faktem, piąta część już była tak cofnięta w czasie, w odróżnieniu do innych gier. Pamiętajmy, że lata 90. to lata, kiedy technologia gier wideo galopowała. To było naprawdę coś, gra wychodziła i ona po 3 miesiącach już miała przestarzałą grafikę, bo wychodziły nowe jakieś tam te cuda, które były obsługiwane przez biblioteki DirectX, wychodziły nowe karty graficzne, nowe akceleratory
i wtedy strasznie ta grafika galopowała. To był taki ciąg nowości, które pojawiały się w kolejnych grach, które wychodziły coraz to nowsze, jakieś tam fantastyczne nowinki techniczne i gra, tak jak mówię, rok dla gry w latach 90. dla gry 3D to było już bardzo dużo i te gry już po prostu nie wyglądały tak dobrze. Potem zacznie to powoli wyhamowywać i takie gry, tak jak omawiałem w którymś vlogu, na przykład Far Cry'a, one dzisiaj wyglądają nadal dobrze. Nie wiem, to był 2000 któryś rok, także tutaj gdzieś to zacznie wyhamować. No, mianowicie, no ale wracając do tematu, no Tomb Raider, no jak nie kochać Tomb Raidera, no kurczę, no jak nie kochać Tomb Raidera i Lara Croft, no jest to klasyk gier wideo, chociaż tak jak mówię, no nie za bardzo odróżniający się od części pierwszej. No i na koniec pytanie, czy grać. Jeżeli jesteście fanami Tomb Raidera, warto poznać całą historię, zagrać każdą część od początku do końca, chociaż jeżeli nie graliście nigdy, to jest duże prawdopodobieństwo, że nie ukończycie ani jednej z tych klasycznych części Tomb Raidera, ponieważ albo okażą się dla Was za trudne, albo będą po prostu za bardzo nużące w którymś momencie. No bo Tomb Raider wymaga, szczególnie dzisiaj, zagranie w jedynkę, dwójkę wymaga, może w jedynkę to nie, bo jedynka nie była taka długa, ale dwójka wymaga ogromnego samozaparcia, żeby ją ukończyć, bo gra jest naprawdę długa, poziomy są rozległe i w pewnym momencie zaczyna to strasznie nużyć i męczyć. Ale jeżeli się przekonacie, fabuła jest całkiem zgrabnie napisana, tak jak mówię, bardziej spójna niż część pierwsza. Wszystkie te kolejne wizyty w kolejnych krajach wynikają jakby z siebie, jest to logicznie ułożone. No i słuchajcie, no to jest pokazany rozwój, tak, Lara Croft. Ma warkocz, większe bufory, czego chcieć więcej, tak? Może żeby ten gacie zdjęła jeszcze, ale to może w kolejnej części, zobaczymy. Tak czy tak, Tomb Raider mi się grało spoko, tak do połowy grało mi się super, byłem zachwycony, ale po połowie już po prostu poczułem ten ciężar tego Tomb Raidera i tak już, o Jezu. Jak miałem do tego siadać, to już byłem tak zmęczony, słuchajcie, że mówię, Jezu, tego Tomb Raidera, po co ja się porwałem? I to jest też gra, która jeden Tomb Raider na rok, ten klasyczny, to mi zdecydowanie starszy, jest podobnie jak z Assassin's Creedem. Jeden Assassin's Creed na rok to jest wystarczająco. W jednym roku wyszły dwa Assassin's Creedy, co był Rogue i Unity, no to już masakra, chociaż ten Rogue był lepszy od tego Unity, także lepiej mi się grało, ale to już było strasznie męczące. I jeden Tomb Raider na rok starczy, więc kolejny to było grane Tomb Raider pewnie pojawi się dopiero w 2016 roku, chyba że coś mnie trafi wcześniej i będę próbował przejść część trzecią. No nic, to tyle. Pozdrawiam Was, Energik, trzymajcie się, do następnego, cześć. Don't you think you've seen enough?